absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium. The final cut. Cześć, z tej strony Geeks. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. Właśnie wyszliśmy sobie z kościoła, w którym wykonaliśmy już chyba wszystkie misje związane z raversami. No i dopadło mnie uczucie dreszczy, które zaczyna mi opisywać świat. Zapytałem go, co jest na zachodzie, i opowiedziało mi tam historię kopalni gdzieś tam w węglowym mieście. A teraz zapytam, co jest na wschodzie. The canal you crossed to get here and beyond it. Martinez proper. The district the police forgot to police. There is laughter, lights, attempts at entrepreneurial activity, cynicism. Someone is scraping snow off their windshield at the roundabout, in the midst of which a statue of Philip III serves as a destination for grade school field trips and a fine perch for winter birds. To wszystko? Like all monuments, it's also a warning. 6-story ruins on the south side of the roundabout cast a long shadow over the profligate king. A dalej? A fenced-off yard. There's a truck belonging to a logistics company parked next to the gate. Bright light from a building behind the fence reflects off its hood. Clean white light coming from the windows of a clean cube-shaped office building hidden amidst ruins. A secret. Co jest na północy? An abandoned church that's being turned into a dance club. 4 youths are hard at work there, making it ever harder core. A dalej na północ? A serpentine strip of land weaving its way into the Martinez Inlet. Unfortunates on the run from the law, from themselves, sometimes hide out on nearby islets. Little dots in the ocean that are occasionally submerged when the tide is high and the weather foul. A na wysepkach? The remains of a camp on a jagged piece of rock, a tent, old dishes and cutlery, long since abandoned. A hermit crab scuttles among the debris, looking for a new shell. Wow. Uwielbiam, jak te dreszcze opisują rzeczywistość. Further out, the lights burn bright on Resurrection, way beyond Martinez, a popular spa destination for ample-bodied Ozon kids with equally ample pockets. A na wysepkach po drugiej stronie zatoki? Then there's Ozon, but the snow falls too thick. You cannot see that far. A bliżej, nim opadnie kurtyna? The Bay of Revachol, vastness, great depth, over 1,200 meters at its deepest. Water, air brinier than here. It is crisscrossed by huge cargo ships bearing company logos. Wild pines, Zam, Morien. And at the farthest reaches of the Bay of Revachol, the shadow of the coalition warship Archer, on perpetual patrol duty, ready to unleash artillery fire if you were to rise up against the market. You shudder. Co jest na południu? The raised motorway, 881, separating Martinez from Jamrock. Vehicles whoosh past one another day and night, while those who reside in the labyrinthine alleyways beneath the motorway attempt to carry on with their lives in the snow and the slush. And south of the 881 is the Pox. Ospa? Was once a park, a place for reflection and recuperation for the patients of the old military hospital. In the 20s, it was used as a quarantine center
during a measles outbreak that killed many children. Most everyone has avoided the hospital and surrounding park ever since. The pox is completely wild now. Evergreen thickets covered in snow and industrial dust. Feral dogs and even wolves roaming in packs. The police try to keep the deepest corners cordoned off. Jak jest ospa po angielsku? The pox. Czekajcie, tutaj jeszcze było odra. Measles? Coś takiego. Dobra. A mimo to... Heavy drug users do slip through and hole up in the old military hospital, hoping to find something to get high on among the hastily abandoned supplies, or just to overdose in peace. Dalej na południe. A line of motor garages with armored carapaces hunched in the cold. A mechanic is hard at work, patching up bullet holes in the side of a Capri 40. These are the garages of Precinct 41. Snow settles on the roof of the repurposed silk mill. It serves as your station. Shivering RCM personnel hurry in and out of the main entrance. Czyli tam jest komisariat Harego. Wonder if Vic's found his heterosexual life partner yet. Mężczyzna w siatkowej żonobijce zerka na Chestera McLeana. Damn, I don't know. Even a real brother like that can't survive everything. Around you, the snow continues to fall. To the west, the ocean swells. Nie, to był dom. Chcę więcej. The stairs descend to central Jamrock. A man named Cooklove has a snow-covered stall there, in the market across the bridge. He sells kebab infested with fly larvae to your colleagues who believe eating it will make them immune to food poisoning. Snow falls on the utility district, the library, the florist, the Sarah Mauritian restaurant that offers homemade wine, and also on the brothels and drug dens, and the chop shops of the Zemniaki. All of this built around a lake that formed in a meteorite strike. At the center of this lake, there is a little ship. There are lights at the bottom of its hull. They are lights directed toward the seafloor, looking for something, like whiskers. Czego? A chill comes over you, crawling down your back. The sand under your feet is wet. Somewhere in the south, tarpaulin flap in the wind. Co jest na górze? More coalition aerostatics. Occasionally, lights flash as they maneuver through the falling snow. One large airship carries crates in its belly. Co jest pode mną? Layer upon layer of sand, poisoned with industrial runoff. The storm drainage, hidden bunkers. Rats scuttle. Zdradź mi tajemnicę piasków, wietrze. Someone stuffed a big old polar anorak into a concrete pipe under the boardwalk. It would keep you warm. You would probably never happen across it, but who knows? Rozgrzyj się potupywaniem, strzepując śnieg. Zakończ myśl. We should keep moving. Who knows when the snow will let up? Patrzcie, jak ładnie słońce zachodzi. Ja teraz bym chciał troszeczkę pozwiedzać dalej nabrzeże. Chciałem spróbować znaleźć m.in. miejsce na randkę z Lillian. Mam nadzieję, że takowe znajdę. O! Kamyczek. Co tu mamy? Hajsy. Tu są jakieś drzwi. Zobaczmy. Te zardzewiałe tryby obracały kiedyś całą maszyną. Mam jakieś spostrzeżenie. W budynku przed tobą znajdował się silnik. Musiał być wielki. A tu? Łańcuch niknie pod powierzchnią oceanu. Kto wie, dokąd dociera. Czekajcie, muszę troszeczkę się przebrać. W ogóle znalazłem sposób na zdobycie całego zestawu od FALN, ale to wam później pokażę, jak wrócę sobie tam do miasteczka.
Co by tu założyć? Aż ten zestaw jest całkiem spoko. Jak tam moje statystyki wyglądają? O, może bym chciał coś na wewnętrzne imperium, na przykład. Te okulary władcze zmniejszają. Albo na empatię. Empatię. No, mogę na razie tak chodzić. Zobaczmy, co to za drzwi? An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Gra podpisała je jako drzwi nie do otwarcia. Co to w ogóle jest? Mogę zapytać. It's military. A service depot of some sort. Służący do serwisowania czego? The washerwoman mentioned a depot up the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. Jest rzut na zręczne palce, ale niemożliwy. 20. Żeby otworzyć drzwi. Co ja na zręczne palce to mam jakieś tam niby rękawice od pancerza. No nie sądzę, że mam jakiekolwiek szanse, żeby to zrobić. Jeszcze w sumie mam ten taki multi-tool. Może nim jakoś można spróbować. Czekajcie, że mam jakieś minusy do zręcznych palców? Nie. Dobra, to tylko taki test pewnie An się nie old uda. door, worn by elements, A, nadal jest guards the 3%. depot. The wind has blown. Więc no, sorry. Ale muszę niestety odpuścić na razie. Może to fabularnie później się jakoś otwiera, czy coś. Zobaczymy. Zestawik jest spoko. Idziemy dalej. Wezmę sobie tylko może jeszcze jakąś latareczkę, bo robi się ciemno. Beczka została wyrzucona niedawno. Wciąż czuć z niej paliwem. Tutaj. Skrzyneczka. W środku jest biała koszulka polo. Zobaczmy. Gdzie ona jest? A. Biała koszulka polo. Koszula wygląda na noszoną i trochę śmierdzi. Nie sposób się nie zastanawiać, kto mógłby wsadzić ją do pojemnika na opakowania. Jaki facet by w ogóle założył koszulkę polo? To może być jedna z takich życiowych zagadek nie do rozwiązania. +1 do retoryki. Co to w ogóle jest polo? -1 do empatii. Nie no, serio. Co to jest polo u diabła? Spoko. Czyli do retoryki daje plusiki? No, jakiś tam jest niby. Niby w miarę przydatne może być w jakiejś sytuacji. Dobra, tu nic nie ma ciekawego? Jakiś dźwięk zaczynam słyszeć. Mi się wydaje. Niedopałki papierosów zamiecione pod kamień. Marka to Tiamontri. Coś takiego. Czemu tu jest tyle francuskich słów? A tutaj? Ktoś dawno temu zrobił tu ognisko. A to? Zardzewiały, zepsuty panel sterowania wieżą przekaźnika radiowego. Okej. Spójrzmy na tę wieżę. Drabina jest zbyt zardzewiała, by po niej wejść. Zniszczyło ją morskie powietrze. Mam jakieś przemyślenie. Ta wieża przekaźnikowa zarządza, ledwo co, ruchem łodzi w zatoce. Dobra. Skrzyneczka. Wonny szalik. Dreszcze +1, -2 do ciała jako narzędzie. Zobaczmy. +1 do dreszczy. Wiosenny chłód. -2 do ciała jako narzędzie. Alergia. Ten lekki wiosenny szalik pachnie wodą. Pachnie wodą kolońską i tanim środkiem do prania. Ktoś musiał go tu zostawić. Może po randce? Załóż go, jeśli chcesz oszukiwać sam siebie, że przyszła wiosna. A sobie go założę.
Wspaniałe. Ciało jako narzędzie. -2. Ja niby mam dużo. A tutaj? Tam w oddali gdzieś wiodą słupy. Widnieją małe zatoczki. Przepraszam, gdzie wiodą słupy? Co? Jakiś problem z tym czytaniem. Troszkę przekręcam. Jakieś uczucie się pojawiło. Zapisujesz w pamięci Tiamuntri. Wydaje ci się to ważne. Okej. Czyli tą markę papierosów, tak? Dobra, zwiedzamy dalej. O! Na południe od ciebie wznosi się promenada. Rzuca na ciebie swój długi cień. Tam sobie siedzi jakiś ptaszor. W sumie nic więcej ciekawego tutaj nie widzę. Tu byłem. Czekajcie, to wszystko? O. Dziwne. Myślałem, że tu będzie troszkę więcej rzeczy do obejrzenia. No i co, jak na razie nie znalazłem dobrego miejsca na rendezvous. Trochę słabo. Naprawdę słabo. Dobra, jeszcze chyba tutaj nie do końca przyjrzałem się. Nie rozejrzałem się po tym targowisku. O, nie ma tej babki, która groziła mi bronią. O, tak myślałem. Dobra, tu jeszcze jest hajsik do zebrania. A to duży pojemnik na wino, otwarty i pusty. Patrzcie, tu jest jakieś molo. O! Stój! Spostrzeżenie. Smell. It's awful and familiar. A to nie po prostu gnijące ryby? Don't be naive. W takim razie co to? Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. It is death. It must be. Kim? Co to za zapach? The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Eyes up, detective. Something's not right here. O kurde. Coś tu jest nie tak? Czemu mnie straszysz? Czekajcie. O! Uczucie. To pewnie bimber. Pachnie smakowitą fermentacją. Czekajcie, ja sobie tutaj założę krawat na wewnętrznym imperium. Czemu nie? Okularki na empatię. Dobra. Podejdźmy do tego pijaczka. Może to on tak śmierdzi. Co tu mamy? Lepiej uważaj, te deski wyglądają na zgniłe i słabe. Dobra. Zanim do niego podejdę, sobie spojrzę przez lunetę. Ta lornetka na monety jest już zepsuta od lat. Okej. Dobra. Śmietnik czy menel? Może najpierw śmietnik. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Przyjrzyj się opakowaniu. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. A tragedy. Stwierdza porucznik, zaglądając załzawionymi od smrodu oczami do kosza na śmieci. He shakes his head with genuine sadness. Przyjrzyj się paczce po papierosach. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Now, this makes partying look bad. Still, don't let it sway you. You're responsible. Oczywiście. Przyjrzyj się papierkowi po kebabie. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. It's no older than a day or two. No mold yet.
It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. No, wejdź. Czas na pana Menela. Chyba Menela. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Trup robotniczy? O, fuck. Kolejny trup? Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Hold on. Porucznik kuca przy zwłokach i przygląda się twarzy Denata. Pozbawione jakichkolwiek oznak życia, wybałuszone oczy trupa odwzajemniają spojrzenie. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Okej. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Ja jestem spokojny. Przyjrzyj się ubraniu mężczyzny. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. The leather jacket suits him well. It must be custom made. A cool leather jacket with a bolt of blue? Oh no, this sounds terribly familiar. Kurczę, a może to jest zaginiony mąż tej kobiety z klasy robotniczej? Przeszukaj mu kieszenie. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Okej, otrzymałem złożoną kartę biblioteczną. Good. We should take a look at that library card after this is done. Dobra, przyjrzyj się samemu mężczyźnie. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. Or maybe it was just dark. Przyjrzyj się jego twarzy. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. He was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. Kurde, no przydarzył mu się naprawdę pechowy wypadek, no. Gościu po prostu wpadł w dziurę i uderzył głową o barierki i koniec. Masakra. Przyjrzyj się otoczeniu. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Przyjrzyj się głowie mężczyzny. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. I don't see any other major wounds, do you? Trudno stwierdzić. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Przyjrzyj się butelce. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Tear all around us. Stwierdza, spoglądając na 2 butelki pozostawione w pobliżu lornetki na monety. Przyjrzyj się papierkowi po gumie do rzucia. Rybowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Zajrzyj do środka. The blackness of death.
stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed, nearly the whole pack is there, solidified on his lower rear teeth. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario, even the chewing gum. It's always the same. No dobra, naciśnij stopą na deski promenady. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. O, widocznie mieliśmy farta. Czego nie można powiedzieć o nim? Cofnij się. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Co to za człowiek? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? A dead working-class man with a bottle in his hand? Don't deceive yourself. You know who this is. No właśnie. Wiemy, kto to jest. Zaginiony mąż kobiety z klasy robotniczej. Leży martwy na promenadzie. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Wskaż ubranie mężczyzny. To ta skórzana kurtka idealnie pasuje do opisu, jaki podała. The bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. A jeszcze mogę tam użyć Looks like innej one, but that's just A opcji. dead working... the woman you met at the book stand? Why do you Wskaż think it's her butelki. husband? Butelki wszędzie wokół. Mówiła, że jest gdzieś w Martinez i pije. Well, he's definitely someone's husband. Czekajcie, jeszcze sobie zbadam najpierw tę kartę biblioteczną może. Pojawił się w ogóle wpisik. Wykonane. No dobra, to jakieś stare zadanie jednak. Przyjrzyjmy się tej karcie. Pewnie tam jest po prostu jego imię i nazwisko. A, przy okazji wezmę sobie w rękę moją torebkę. Bo tutaj przecież mogą być jakieś butelki do pozbierania przy okazji, nie? Dobra. Gdzie jest ta karta? Interakcja. Karta biblioteczna znaleziona w kieszeni martwego mężczyzny na promenadzie w Martinez. Wciąż jest nieco wilgotna w dotyku. Na okładce widnieje pieczęć biblioteki publicznej w Jamrock. Interakcja. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mijon, expires July 53. Zajrzyj do środka. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinting Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Kurde. Oczytany ten pijak. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Okej, dzięki. Spójrz na tył. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. Dobra, do Jamrock to na pewno nie mogę się udać, ale tutaj jest budka telefoniczna i może uda mi się zadzwonić na ten numer. Może się czegoś dowiem, do kogo należy ta karta. We should first decide what to do with the body before taking any other actions. Dobra, Let's take another look at the body and talk things through. schowaj kartę. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an Dobra. empty bottle of spirits. In his cramped hand, a Jak chewing myślisz, gum co tu wrapper. się stało? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. No, zobaczcie, wpadła mu noga i uderzył głową w ławkę.
A gdyby tej ławki tutaj nie było, no to ta głowa by mu przeleciała i najwyżej by wpadł do wody. Masakra. Myślisz, że był pijany? Wskaże butelkę. Oh yes. A może to kwestia zatrucia alkoholowego i niewydolności wątroby? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Czy to może mieć związek z linchem? No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Yes, but what if there's a killer on the loose? 2 suspicious deaths in such a short time frame. Masz rację, łączenie tego z linchem jest mocno naciągane. Without any further evidence, yes. Co z tym kebabem? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the parks. Ktoś powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia promenady. To niebezpieczne. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Jak zwykle. No tak, zakończ. Trochę jak z ewakuacją Openera ostatnio. W sumie mieli w dupie, czy ludzie przeżyją, byle po prostu... Dobra, idźcie sobie za granicę festiwalu. Za bramki. Tam jak was walnie piorun, no to trudno. It does seem to be a pretty straightforward misadventure. Although there's still a question of identifying the body. A, w sumie tak. To jeszcze raz zapytam, co to za człowiek. Looks like one of... But that's A dead working class. the woman you met at the book stand? Why do you think it's her Powiem, husband? karta biblioteczna. Miał oddać książkę. I can't see a book. So he took the book to the library, then came back and thought, I'll have one. Just one drink. I have my cool jacket on. I took the book to the library. I've earned it. The view from the lookout is beautiful. Damn it. He's definitely someone's husband. Stwierdza porucznik, wskazując złotą obrączkę na lewej dłoni mężczyzny. Otaczające ją ciało jest opuchnięte i blade. Co z nim zrobimy? From where I stand, I can see 2 options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Zaraz, a sekcja polowa? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. To raczej jest wypadek. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work. Masz rację, nie widzę tu nic, co by wskazywało na popełnienie przestępstwa. Poprzestańmy na tym. Good call. The guys at processing can take care of the rest. Dobra. I mogę przyjąć sprawę, albo nie, albo zdecydować, że chcę wrócić później. My go znaleźliśmy, więc nie my to powinniśmy zamknąć. Zajmij się sprawą. Alright. We've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library for my kinema. See if we can learn anything about this Billy Méjean. No And właśnie. while we're there, we should also call the station. Let them know that we are taking the case. Dobra. That's the spirit, Kim. Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj nie ma jakichś... Listen to- A nie, sorry. Czy nie ma jakichś opakowań. No dobra. W sumie to i tak chciałem się udać w tamtą stronę. A gdzie ja mogę tędy pójść? Nigdzie. Świetnie. O! Tu coś jest? Co tutaj mam? Jest! Znalazłem opakowanko. I tutaj kolejne. Pięknie. Troszkę się obłowię. W ogóle znalazłem całkiem dobry sposób na wzbogacenie się, ale to pokażę wam pewnie już w kolejnym odcinku. Skoro jestem jeszcze przy tym aparacie, że spróbuję go A metal wykorzystać. payphone under a yellow plastic dome. There's a bitter, caustic taste on the tip of your tongue as you look at the handset.
Life is garbage. A, okej, mogę jeszcze raz zadzwonić do swojej byłej, ale zrobię to może później. No dobra, to lecimy sobie w takim razie. Co mi tu się pojawiło? Nie wiem. Nowe zadanko, ciało na promenadzie, fajnie. Dobra, mam szybką podróż, więc sobie skoczę. Dobra, okej. Zadzwonimy, powiemy im o wszystkim. Ja sobie jeszcze skoczę i kupię troszeczkę rzeczy do leczenia, ale wam to przewinę. Okej, byłem na chwilę we Fritte i kupiłem sobie troszeczkę rzeczy do leczenia. Dobra, no to dzwonimy na komisariat w takim razie. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox. Jakieś radio. This is Precinct 57. How may I assist you? A, najpierw do biblioteki. Połącz mnie z biblioteką publiczną w Jamrock. I'm afraid they're closed. It says here that the library is open from 10 a.m. to 6 p.m. Shit. We should try again during business hours. Anything else, detective? No cóż, chcę zgłosić, że na martyneńskiej promenadzie leży ciało. One moment. Słyszysz, jak przeszukuję jakieś dokumenty. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Niezidentyfikowany mężczyzna w średnim wieku, wzrost 170-175 cm, ciemne włosy, średniej budowy. Wygląda na to, że się pośliznął, wpadł w dziurę w promenadzie i uderzył głową o metalową ławkę. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Nie, zdaje się, że to był wypadek. No field autopsy necessary. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? Miał na sobie buty, spodnie i starą skórzaną kurtkę z jasno-niebieską podszewką. W jego kieszeni znalazłem karty biblioteczne. Any information on the library card? Wydała ją Centralna Biblioteka Publiczna w Jamrock. Należy do kogoś imieniem Billy Magen. Chuj wie. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Weźmiemy tę sprawę. I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? 57th, over and out. In the Dobra. cabin, you see a set of steering. Okej. No niestety jest 19. Spóźniliśmy się godzinę. Dobra. Pokażę wam teraz sposób na troszeczkę dorobienie się w tej grze. Czy sposób? No, można opylać oczywiście jakieś rzeczy. Czekajcie, jakieś uczucie. That page 3 girl, she must be the most beautiful page 3 girl ever printed. And look at those freckles. The origin of disco makes you want to dive into the boogie, doesn't it? Get closer to disco itself with Miss Page 3. O Boże, co to za rozkmina? Come on, beauty is inviting you on a pilgrimage. A pilgrimage you can make with just your hand. Chwila, takie rzeczy się dzieją, kiedy wasza dwójka połączy siły? Yes, Czyli elektrochemia i koordynacja oko ręka? sure is. A jak właściwie mogę wybrać się ku miejscu narodzin disco z panną trzecia strona? Oh, come on. Don't say you've forgotten that as well. You can feel what you want to do. You want a party, don't you? Party right now with Miss Page 3. Unzip and party. O, mam się masturbować? Zaraz, rozpinać rozporek? Tutaj? That's exactly what I mean. Unzip and party down on yourself, my man. No one's watching. Przecież Kim patrzy. Except Miss Page 3, of course. Ale Kim? Look at her thighs. Between her thighs. And what are you waiting for, man? Party with Miss Page 3 all the way to Disco Zero. Nie wiem, czemu przywrócono mi życie. No dobra, już skończyłem w sumie z takimi hardkorowymi eksperymentami, więc nie będę tego robić. O Boże,
Mogę powiedzieć, może powinienem zaprosić Kima, żeby razem ze mną udał się ku miejscu narodzin disco. Czyli co? Masturbował się razem? Nie wiem. Dobra, to muszę wypróbować, bo mnie ciekawi. Absolutely not. Nawet elektrochemia jest przerażona tym pomysłem. Dobra, może lepiej nie. Coś mnie w tym napawa niepokojem. Fuck. But it's the origin of all disco, buddy. Why not? W tej piekowatej kobiecie skrywa się więcej niż to, co sugerujesz. To samo dotyczy disco i mnie. And more than that, you're sad. There's an absence inside of you. Something missing that may have been freckled too. Czyżby znowu wspomnienie tej kobiety? Czemu nagle czuję ból? The furnace has long been Oops. cold, despite itself. You're too sad to jerk off. This is not the first time this has happened, either. Oh. Then it is truly over. You are beyond the help of the page 3 girl. You are truly doomed. Dobra. Wolę jednak się nie masturbować na ulicy albo przy kimie. To trochę dziwne. Dobra. Jak pamiętacie, znalazłem pamięć włosowatą w zginionej If you don't strefie mind, handlowej. please put the flashlight away. Some of us have photonic sensitivities. I ta pamięć jest dużo warta. Kurde, nie wiedziałem, że mogę tutaj w taką interakcję wejść. A tak, przepraszam. Patrzcie, przeszkadza mu latarka. I do appreciate it. Dobrze, chłopie. Podłożę ją. Hello. Let me know if I can help you Mam with coś na anything. sprzedaż. Let me have a look. Anything else you're thinking of selling? I zobaczcie, ta pamięć jest warta 50 reali. Zarąbiście. Dobra. Sprzedam też pocztówkę, bo mi nie jest potrzebna. Reszta tych rzeczy może się jeszcze przydać. Znaczy, karabin może nie do końca. Ale mam w sumie sporo hajsu. Mam teraz 70 reali. Another w time drodze. back. Tak dużo jeszcze nie miałem. I zamierzam je wykorzystać do tego, żeby kupić sobie trampki FALN. Zaraz wam pokażę, w czym tkwi cały myk, o którym wspomniałem. Zobaczcie, te trampki są bardzo drogie. I one The sobie speakers spoczywają na below are głośnikach. banged up and worthless. The sneakers triumph over them. They're the star of the show here. Trampki FALN na postumencie z głośników. No i one kosztują aż 50 reali, ale dają czas reakcji i koordynacja oko ręka +1. Więc kupuję je. Super cool! Now the premium lifestyle is yours, officer. Dzięki. The sneakers seem to vibrate in your hands with an almost mystical energy. Dobrze, a teraz poproszę pozwolić mi kupić głośniki. Za pół reala. I to jest ważne. The junk is yours, officer. Happy listening! Try not to hurt your ears with that Samaran garbage. To są głośniki z Ludowej Republiki Samary. I zobaczcie, one są bardzo badziewne, ale są warte 30 i za tyle można je sprzedać w Lombardzie. Naprawdę. Po co ty je w ogóle kupiłeś? To nie są żadne magiczne głośniki, to badziewne głośniki. Jedyne co się z nich wydobędzie, to nędzne wspomnienie piosenki, której próbujesz posłuchać. Sprzedaj je i coś zarób. No dobrze, właśnie to zamierzam zrobić. Więc jak widzicie, trampki są drogie, bo kosztują 50, ale teraz odzyskuję z tego 30, więc w sumie wydałem na nie 20, co nie jest takim złym wynikiem. Hello. Sure. Anything else you're thinking of Proszę selling? bardzo. Cyk. No i tam wyszedłem w sumie na swoje. Another time back. Nie mam dużo straty, a mam przy okazji zarąbiste trampeczki. Zobaczcie. Trampki z serii FALN Ultra na pierwszym miejscu stawiają niską wagę i przyczepność, pokryte specjalną taśmą podeszw do skoków i technologia ultralekkiego, syntetycznego materiału sprawiają, że każdy zakręt możesz pokonywać z gracją biegacza dżentelmena. Czas reakcji +1, przyczepność bez granic, koordynacja oko ręka +1, twardy grunt, -1 do encyklopedii,
Zbyt szybkie na fakty. Zajebiste, co? I zobaczcie, mam tutaj jeszcze taki questik, że mogę kupić spodnie FALN od Kuna i w ten sposób zdobędę sobie po prostu calutki zestaw. No ale ten zestawik to już zdobędę w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć!